Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj kolejny przepis na ciasto drożdżowe, a przepis kolejny, ponieważ jakiś czas temu na moim kanale pojawił się przepis na ciasto drożdżowe bez wyrabiania. Przepis ten cieszy się wśród Was niesłabnącym zainteresowaniem, co z kolei mnie ogromnie cieszy. Więc jeśli ktoś z Was jeszcze nie testował tego ciasta, koniecznie spróbujcie ciasto drożdżowe bez wyrabiania z owocami, bardzo proste w przygotowaniu. A dzisiaj równie proste ciasto drożdżowe nocne. I ten przepis jest o tyle fajny, że tak naprawdę cała największa praca odbywa się w nocy i to najlepiej, bo bez naszego udziału. Tak naprawdę następnego dnia rano wystarczy tylko dosypać mąki, dorzucić na wierzch jakieś owoce i trochę kruszonki i po godzinie możemy się cieszyć wielkim kawałkiem pysznego, gorącego ciasta drożdżowego w sam raz do porannej kawy. No powiedzcie, czy to nie jest wspaniała po prostu perspektywa. Tak więc zachęcam Was do spróbowania, a dokładny przepis na to ciasto znajdziecie na orchideli.com. Tam również więcej przepisów na ciasta też drożdżowe. Link do przepisu jak zwykle umieszczam w opisie pod filmem, a nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania kanału, dzięki czemu nie ominą Was żadne nowości na kanale. No i oczywiście czekam na łapki w górę od fanów ciast drożdżowych, szczególnie tych najprostszych. A do przygotowania ciasta potrzebna nam będzie duża miska, do której wlewamy pół szklanki, czyli 100 g oleju słonecznikowego bądź rzepakowego, 1 szklankę letniego, ale nie zimnego mleka, szczyptę soli, 1 szklankę cukru, cukier waniliowy i 3 całe jajka. Na samym końcu wkruszamy jeszcze 50 g świeżych drożdży, które spokojnie możecie zastąpić jednym opakowaniem drożdży suszonych. W takim przypadku suszone drożdże wysypujemy po prostu na wierzch składników. Całości nie mieszamy, tylko zostawiamy dokładnie w takiej postaci, jak jest teraz. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na kuchenny blat na całą noc, czyli mniej więcej na 12 godzin. A tak prezentują się nasze składniki następnego dnia rano. I jeszcze tylko, jak już wspomniałam, dodajemy 3 pełne szklanki mąki pszennej, czyli mniej więcej pół kilograma, i całość mieszamy. Ciasto jest rzadkie, więc bez trudu zrobicie to mikserem. Zwróćcie tylko uwagę, aby użyć haków do mieszania, a nie łopatek do ubijania. Ciasto mieszamy przez mniej więcej 5 minut do chwili, aż zrobi się jednolite, gładkie i lekko błyszczące. Następnie przelewamy je do blachy o wymiarach 20 na 30 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch ciasta posypujemy pokrojonymi w grubą kostkę jabłkami. Ja użyłam tutaj 2 naprawdę dużych antonówek, czyli mniej więcej wychodzi około pół kilograma jabłek. Tak przygotowane ciasto odstawiamy na 10-15 minut do wyrośnięcia, a w tym czasie zrobimy kruszonkę. 1 szklankę mąki pszennej, pół szklanki cukru i pół kostki masła. Rozcieramy razem palcami. Pamiętajcie, że w przypadku kruszonki zawsze można dodać trochę więcej mąki bądź trochę więcej cukru, po to aby kruszonka lepiej się zagniatała. Gotową kruszonką posypujemy obficie wierzch ciasta. I teraz włączamy piekarnik. 175 stopni, grzałka górna i dolna bez termoobiegu. Ciasto wstawiamy do piekarnika w momencie, kiedy w środku zaczyna się robić lekko ciepło. U mnie to zajmuje zazwyczaj około 5 minut. Chodzi o to, aby ciasto miało szansę jeszcze wyrosnąć w momencie, kiedy piekarnik się nagrzewa. I takie ciasto pieczemy około 50 minut do godziny, licząc od chwili, kiedy wstawiliście do piekarnika. Ale pamiętajcie, aby zawsze gotowość ciasta sprawdzić drewnianym patyczkiem, ponieważ piekarniki naprawdę różnie pieką i w jednym przypadku być może trzeba będzie ten czas skrócić, a w innym na przykład wydłużyć. Także testujcie. A po upieczeniu, gdy ciasto jest już gotowe, od razu wyjmujemy je z piekarnika i tutaj moja ogromna prośba, chociaż zdaję sobie sprawę, że proszę o wiele i nie będzie łatwo. Poczekajcie chociaż z 15 minut, żeby ciasto trochę ostygło, zanim zaczniecie je kroić. Smacznego!